Katarzyna Poluchowicz, witam Państwa w Punkcie Widzenia, a dziś w programie o tym, co rozwój nowoczesnych technologii IT ma wspólnego z leczeniem nowotworów. A w studiu mój gość, pan Marcin Waryszak, specjalista systemów onkologicznych. Pochodzi pan z Giżycka, a pracuje na Uniwersytecie w Cambridge. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Panie. Dzień dobry I Państwu. właśnie na tym Uniwersytecie w Cambridge z międzynarodowym zespołem, z którym pan pracuje, zostaliście finalistami prestiżowego konkursu, w którym doceniono was za innowacje w systemie, który zbiera dane pacjenta, jego historii choroby i są te dane wykorzystywane w leczeniu. Właśnie proszę powiedzieć, bo wielu pacjentów myśli, że leczenie, diagnostyka, pobieranie krwi, badania, ale w ogóle nie myśli o tym, że do tego wszystkiego potrzebny jest system komputerowy. Na czym to polega, że on jest pomocny właśnie i w diagnozie, i w leczeniu? Tak, jak najbardziej. Z perspektywy pacjentów to są leki, to jest chodzenie po lekarzach, a z naszej perspektywy to jest zbieranie danych klinicznych, zbieranie danych wyników obrazowania z tomografów komputerowych, zakładów histopatomorfologicznych i zespolenie tego w jedną całość. Bez tych danych nie ma szerszego kontekstu, nie ma możliwości realnego wpływu na badanie pacjenta, bo nie ma informacji na temat tego, jaką historię leczenia przebył, czy jaki jest wywiad rodzinny i to, jakie mogą być markery nowotworowe, jeżeli chodzi o badania onkologiczne lub specyfikację guza, który może mieć. A proszę powiedzieć, bo coraz częściej mówi się, szczególnie w przypadku leczeniu nowotworów, o takim indywidualnym podejściu do pacjenta, o leczeniu dostosowanym właśnie do konkretnego nowotworu, do konkretnego pacjenta. Czy system komputerowy, czy analiza tych danych może właśnie w tym pomóc? Jak najbardziej tak. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, żeby kartoteka medyczna, elektroniczna kartoteka medyczna była kompletna, czyli wszystkie dane, które są pobierane i dane, które są kolekcjonowane, powinny być w jednym uporządkowanym systemie, po to, żeby pacjent nie był własnym kurierem, żeby nie przenosił tej dokumentacji w postaci papierowej, w postaci na dyskietce czy na pendrive'ie z jednej placówki medycznej do drugiej placówki medycznej. Dopiero ten szerszy kontekst całego badania i ujednolicone informacje w jednym systemie tak naprawdę pozwalają na dobranie bardziej precyzyjnej metody leczenia, na zakwalifikowanie pacjentów na badania kliniczne lub na terapie targetowane, konkretne markery mutacyjne, genomowe lub na konkretne ścieżki zdrowia. No, w przypadku leczenia nowotworów ogromnie ważny jest czas. Zawsze się to bardzo podkreśla, a proszę powiedzieć, jak ta cyfryzacja, jak automatyzacja wpływa na skrócenie tego czasu? No bo wyobrażam sobie, że jeśli to wszystko szybciej jest w tym systemie, to również szybciej pacjent może być leczony. Jak najbardziej. Jeżeli sobie przypomniemy, jak to kiedyś wyglądało w systemie zdrowotnym, to pacjent potrzebował skierowań papierowych i musiał chodzić z jednej placówki do drugiej placówki, musiał chodzić z jednej rejestracji do drugiej rejestracji. W dzisiejszej dobie wszystko jest ucyfryzowane, wszystko jest wymieniane pomiędzy jednostkami badawczymi, pomiędzy jednostkami klinicznymi, więc realnie ten czas jest zaoszczędzony. Musimy pamiętać również, że czas, który trwa najdłużej, czyli te przestoje pomiędzy skierowaniem, pomiędzy decyzją, a pomiędzy wprowadzeniem leczenia, zwykle wynikają z braku udokumentowania. Też to, co robimy w Cambridge czy w systemach zdrowotnych, to jest wprowadzanie automatyzacji i integracja wielu systemów w jedno miejsce, tak żeby personel medyczny czy badacz naukowy miał dostępne wszystkie informacje na wyciągnięcie ręki od razu za pomocą jednego kliknięcia. Czy w ogóle można tak powiedzieć, że cyfryzacja i dostępność danych pacjenta właśnie w systemie informatycznym, komputerowym może zmniejszyć liczbę niepotrzebnych terapii, bo czasami no i tak się zdarza? Tak, znowu zgadzam się jak najbardziej 100%. Z terapiami czy z badaniami klinicznymi chodzi o to, aby
zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować benefit dla pacjenta, czyli korzyści dla pacjenta. Można to zrobić tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy mamy w jednym systemie, w jednym miejscu dostęp do całej historii medycznej, do całej historii badania i konsylium, czyli zespół, panel ekspertów, panel profesjonalistów medycznych, badaczy naukowych oraz innych pacjentów, którzy siedzą nad na przykład protokołami tymi badań klinicznych, mogą w realny sposób podjąć decyzję, czy pacjent kwalifikuje się na daną terapię precyzyjną, czy nie kwalifikuje się na tą terapię precyzyjną. Musimy jeszcze oczywiście o tym pamiętać, że żeby się zakwalifikować na takie badanie kliniczne, potrzebna jest do tego świadoma zgoda pacjenta oraz sama kwalifikacja odbywa się na zasadzie bardzo wąskich kryteriów. Jeśli mówimy o badaniach klinicznych, to przynajmniej w Polsce dla wielu pacjentów one brzmią albo dość przerażająco, albo jako ostatnia deska ratunku. Niestety niewielu pacjentów wie, że mogłoby wziąć udział w takich badaniach klinicznych i wciąż pozostaje to w gestii lekarzy prowadzących terapię, czy pacjenta mogą zakwalifikować, czy nie. Na ile ważna w ogóle jest taka możliwość świadomości, że mogę wziąć udział w badaniu klinicznym, no albo rzeczywiście, że jestem z niego wykluczona? Myślę, że bardzo ważna. Przede wszystkim apel do pacjentów. Trzeba pytać swojego onkologa, lekarza prowadzącego o tym, czy jest taka możliwość, czy jest możliwość wzięcia udziału w badaniach klinicznych. Gęsto szpitale, podmioty, jednostki naukowe prowadzą takie badania razem z innymi organizacjami i zwykle, żeby się dostać na takie badanie, rekrutacja jest odbywana i prowadzona przez ośrodki referencyjne. Tyle tylko, że same posiadanie guza lub nowotworu automatycznie nie kwalifikuje pacjenta na to, żeby brać udział w takim badaniu badaniu klinicznym, ponieważ na przykład nowotwory lub markery nowotworowe, markery genomowe są potrzebne do tego, żeby stwierdzić, czy dany pacjent może się nadawać na takie badanie kliniczne. Więc znowu wracamy do tego, że cyfryzacja umożliwia zebranie wszystkich informacji w jedną całość, w jeden system i za pomocą jednego kliknięcia w sposób ukategoryzowany i w sposób jasny i przejrzysty ukazać wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji, czy pacjent zostanie skierowany na dane leczenie, czy nie. W Cambridge pracujecie również z pacjentami nad badaniami naukowymi. To pacjenci wyrażają zgodę na to, czy ich materiał biologiczny może zostać wykorzystany w badaniach naukowych. Pacjenci biorą udział i w projektowaniu badań i dokumentów. Badania kliniczne, o których mówiliśmy, to jedno, a badania naukowe to drugie. Jak pacjent może pomóc w przyszłym leczeniu innych pacjentów, właśnie wyrażając zgodę na badania naukowe, udział w badaniu naukowym? Myślę, że punkt widzenia pacjenta jest jednym z najbardziej niedocenionych punktów widzenia w całej medycynie, ponieważ pacjent wprowadza coś swojego. To jest unikatowy punkt widzenia na przebieg choroby, na życie z chorobą i na przebieg leczenia. I w Cambridge pracujemy z grupami pacjentów, to są grupy doradcze pacjentów, to są najczęściej pacjenci w remisji lub rodziny pacjentów onkologicznych, które przeszły przez tą całą ścieżkę i mogą się z nami podzielić opinią, jak to wszystko wygląda. I między innymi wprowadzamy i rozmawiamy, prowadzimy konsultacje wraz z nimi na temat trywialny typu, jak sformułować zdanie w świadomej zgodzie pacjenta, tak aby był jasny i przejrzysty, ponieważ pacjenci, trzeba pamiętać, przychodzą do lekarza zestresowani, bo diagnoza rak to nie jest diagnoza, że ja kicham, Często prawda? też nawet w momencie usłyszenia diagnozy niewiele pamiętają, Tak, co usłyszeli tak. od lekarza. Dokładnie. I to jest bardzo ważne, żeby brać opinie pacjentów i wprowadzać je bezpośrednio w każdy etap badań, w każdy etap tej ścieżki pacjenta, zaczynając od rejestracji w szpitalu, poprzez rozmowę z lekarzem, poprzez całą dokumentację, jaką muszą podpisać, to są szerokie i wąskie zgody, świadome zgody pacjenta na badania, kończąc na
aplikowaniu leków i monitorowaniu objawów. No ale jeśli mamy swojego człowieka, jeśli mogę tak powiedzieć, w Cambridge i jeśli ten nasz człowiek zostaje wyróżniony za swoją pracę z międzynarodowym zespołem, to chciałabym również zapytać, czy daje się wasze doświadczenia, waszą wiedzę przenieść na nasz polski grunt? Współpracuje pan również z ośrodkami polskimi. Dużo mamy do zrobienia w Polsce? Trochę jest, ale perspektywa nie wygląda tak strasznie i nie wygląda tak szaro. Mamy bardzo dobre podwaliny cyfrowe. Ministerstwo Cyfryzacji wraz z NFZ-em prowadzą bardzo dobre działania na to, żeby wszystko udokumentować i ucyfryzować. Myślę, że najszybszym takim działaniem, wprowadzeniem, które możemy zrobić, to jest rozmowa z pacjentem, wdrożenie pacjenta w każdy jeden etap prowadzenia badania oraz ukategoryzowanie i scentralizowanie całej dokumentacji medycznej. Czyli to jest ogromnie ważne, żeby przebieg wszystkich moich chorób, nie tylko w momencie pojawienia się u pacjenta nowotworu, wszystkich moich chorób, żeby był dostępny cyfrowo w każdym miejscu Polski, a w zasadzie również przy okazji i na świecie. Tak, zwykle to wygląda tak, że mamy centralny krajowy węzeł, w którym i bazę danych, w którym wszystkie dane są trzymane. I w przypadku, kiedy ja muszę jechać z Gdańska do Warszawy, z Warszawy do Poznania, to z plikiem dokumentów, oczywiście to już jest problematyczne same w sobie, bo na przykład mogę coś zalać, tak? Albo pies mi zje jakąś epikryzę. A w takim przypadku ja jadę do jakiegokolwiek podmiotu medycznego, do jakiejkolwiek placówki medycznej i oni mają narzędzia i mają możliwość ściągnięcia wszystkich danych i lekarz, czy to w tym miejscu, czy to w tym miejscu, widzi dokładnie to samo. To proszę powiedzieć na koniec chociaż słowo o tym, pochwalić się, za co zostaliście wyróżnieni. Oczywiście za pracę, za innowacje, a co się kryje pod tymi innowacjami, co wprowadziliście takiego, co was wyróżniło? Myślę, że sama automatyzacja i stworzenie bardziej efektywnych procesów wewnątrzszpitalnych i wewnątrznaukowych na całym Uniwersytecie w Cambridge to było to, co nas wyróżniło. Bezpośrednio wspieramy wszystkie materiały, tkanki oraz obrazy cyfrowe, które wychodzą ze szpitala i są przekazywane bezpośrednio na badania naukowe. Naszym zadaniem jest to, żeby wszystko zintegrować w jedną całość. Właśnie to, co wspominałem, żeby naukowcy czy konsylium mogło się zalogować do systemu, wyszukać pacjenta i za pomocą zacząć go szybciej leczyć. I za pomocą jednego przycisku mieć wszystkie dane na wyciągnięcie ręki. Od historii choroby, poprzez tomografy komputerowe, wraz z integracją AI i algorytmów sztucznej inteligencji, kończąc na zwykłych testach z krwi. O tym, jak nowoczesna technologia, jak cyfryzacja danych pacjentów pomaga w leczeniu głównie onkologicznym, mówił gość programu Marcin Waryszak, specjalista systemów onkologicznych pracujący na Uniwersytecie w Cambridge. Dziękuję serdecznie za podzielenie się tą wiedzą, no i cieszymy się, że z takimi sukcesami pan ze swoim zespołem pracuje. Dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.